10 najcięższych czołgów na świecie. Miejsce 10. T-42 Super Heavy Tank. T-42 był radzieckim projektem superciężkiego czołgu wielowieżowego, opracowanym w 1932 roku. Projekt powstał w biurze konstrukcyjnym OKMO w Leningradzie pod kierownictwem niemieckiego inżyniera-konstruktora Edwarda Grote jako rozwinięcie idei ciężkich czołgów przełamania. Planowana masa pojazdu wynosiła około 100 ton, co czyniło go jednym z najcięższych projektów początku lat 30. Czołg miał mieć długość aż 18 metrów. Konstrukcja była 5-wieżowa, z jedną dużą wieżą główną i 4 mniejszymi rozmieszczonymi wokół kadłuba. Główne uzbrojenie miało stanowić działo 107 mm, umieszczone w centralnej wieży. W mniejszych wieżach planowano działa 45 mm oraz karabiny maszynowe do zwalczania piechoty i lekkich pojazdów. Planowano użycie 2 silników diesla o łącznej mocy aż 2000 koni mechanicznych, co pozwalało poruszać się z prędkością 27 km na godzinę po drodze. Załoga mogła liczyć nawet 15 osób, ze względu na liczne stanowiska bojowe. Pancerz miał osiągać do około 90 mm grubości, co w latach 30. dawało solidną ochronę. Projekt okazał się jednak zbyt skomplikowany, ciężki i kosztowny, a także trudny w produkcji seryjnej. Ostatecznie T-42 nigdy nie został zbudowany. Miejsce 9. Type 120 OI. Type 120 OI, zwany też po prostu OI, był japońskim projektem superciężkiego czołgu, opracowywanym w latach od 1940 do 1944 dla Armii Cesarstwa Japonii. Nazwa OI w japońskiej nomenklaturze oznaczała duży pierwszy model. Czołg miał ważyć 120 ton, co czyniło go jednym z najcięższych projektów pancernych tamtej epoki. Pojazd miał mieć 10 metrów długości. W oryginalnych planach typ OI miał zawierać 3 wieżyczki. Jako uzbrojenie główne planowano działo 105 mm w głównej wieży oraz 2 dodatkowe działa 70 mm w mniejszych podwieżach i karabiny maszynowe. Napęd stanowić miały 2 silniki benzynowe V12 o łącznej mocy 1100 koni mechanicznych, zapewniając w teorii prędkość maksymalną około 25 km na godzinę. Załoga przewidziana była na 11 osób, co odzwierciedlało skomplikowaną, wielowieżową konstrukcję i dużą liczbę stanowisk bojowych. Pancerz miał osiągać nawet od 150 do 200 mm grubości, dając wyjątkową ochronę jak na tamte czasy. Czołg nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ani nie uczestniczył w walkach. Dokumentacja i źródła są fragmentaryczne i sprzeczne, ale większość historyków uważa, że powstał nieukończony prototyp kadłuba, bez wież i uzbrojenia. Miejsce 8. K-Wagen. K-Wagen był niemieckim projektem superciężkiego czołgu, opracowywanym pod koniec I wojny światowej przez firmę Krupp i niemieckie wojsko. Budowa prototypów przypadła na lata od 1917 do 1918 roku. Pojazd miał szacowaną masę 120 ton i był jedną z najbardziej gigantycznych i ambitnych konstrukcji pancernych swoich czasów. Miał być lądowym okrętem, mającym przełamać patową sytuację na froncie zachodnim. Długość czołgu wynosiła 13 metrów. Jego uzbrojenie główne składało się z 4 armat kalibru 77 mm, które były zamontowane w bocznych wieżach, po 2 na stronę, co zapewniało szerokie pole ostrzału. Dodatkowo przewidziano karabiny maszynowe MG-08 7,92 mm do obrony przed piechotą. Napęd K-Wagena opierał się na 2 silnikach diesla V6 Daimler o mocy 600 koni mechanicznych każdy, łącznie 1200 koni mechanicznych. Pozwalały one na osiągnięcie maksymalnej prędkości zaledwie około 7,5 km na godzinę. Załoga składała się aż z 27 osób, co obejmowało dowódcę, strzelców, kierowców i obsługę dział. Kadłub K-Wagena był masywny i prostokątny, z pancerzem od 30 do 60 mm, chroniącym przed działami polowymi i karabinami maszynowymi. Pomimo ambitnego projektu K-Wagen nigdy nie został użyty w walce, a jego produkcja została przerwana wraz z końcem wojny. 2 prototypy zostały niemal ukończone przed końcem I wojny światowej.
Miejsce 7. FCM F1. FCM F1 był francuskim projektem superciężkiego czołgu przełamania, opracowywanym przez firmę Forges et Chantiers de la Méditerranée w latach 1939 do 1940. Pojazd miał ważyć 139 ton, co czyniło go jednym z największych projektów czołgów francuskich w czasie II wojny światowej. Czołg miał mieć długość 10,5 metra. Kadłub FCM F1 był długi i szeroki, aby pomieścić dwie wieże oraz potężne uzbrojenie główne i pomocnicze. Czołg miał być wielowieżowy. Większa wieża tylnia z działem kalibru 90 mm oraz mniejsza wieża przednia z działkiem 47 mm i karabinami maszynowymi. Czołg miał być napędzany przez dwa silniki. Najczęściej wskazuje się na dwa silniki Renault o mocy 550 koni mechanicznych, każdy łącznie około 1100 koni mechanicznych, co pozwalało osiągać prędkość maksymalną około 25 km na godzinę. Załoga czołgu miała liczyć 9 osób, w tym dowódcę celowniczego, ładowniczych i kierowcę. Pancerz przewidywano gruby, do 120 mm na przodzie kadłuba i wież, co zapewniało wysoką ochronę przed działami przeciwpancernymi. Projekt został opracowany jako odpowiedź Francji na niemieckie superciężkie czołgi, mające pojawić się w przypadku inwazji. FCM F1 nigdy nie wszedł do produkcji. Do momentu zajęcia Francji przez Niemcy powstała jedynie częściowa makieta i drewniany model prototypowy. Miejsce 6. Panzerkampfwagen S-100. Panzerkampfwagen S-100 był niemieckim projektem superciężkiego czołgu, opracowywanym przez przedsiębiorstwo Henschel w ramach programu Entwicklung serii E pod koniec II wojny światowej w latach od 1943 do 1944. S-100 miał ważyć 140 ton, co czyniło go jednym z najcięższych projektów pancernych tamtych czasów. Czołg miał mieć długość 11 metrów. Głównym uzbrojeniem miało być działo kalibru 128 mm lub 150 mm, a w planach przewidywano też karabiny maszynowe do obrony przed piechotą. Napęd S-100 miał pochodzić z silnika Maybach o mocy 1200 koni mechanicznych, co pozwalało przewidywać prędkość maksymalną 40 km na godzinę. Kadłub i wieża były przewidziane z grubym pancerzem do 200 mm z przodu, aby chronić pojazd przed większością ówczesnej artylerii przeciwpancernej. Panzerkampfwagen S-100 miał przewidzianą załogę na 6 osób, co było typowe dla superciężkich czołgów niemieckich. Celem konstrukcji było stworzenie czołgu o maksymalnej ochronie i sile ognia, który mógłby konkurować z sowieckimi czołgami ciężkimi. Budowa prototypu rozpoczęła się w 1944 roku, ale nigdy nie został ukończony, a produkcja seryjna nie ruszyła z powodu postępującej klęski Niemiec. Po wojnie część kadłuba i wieży S-100 została przejęta przez wojska alianckie i zbadana w celu analizy niemieckiej inżynierii pancernej. Miejsce 5. ARL Tracteur C. ARL Tracteur C był francuskim projektem superciężkiego czołgu, opracowywanym przez firmę Atelier de Construction de Rey ARL w latach 1939 do 1940. Maszyna miała ważyć około 145 ton i mierzyć około 12 metrów długości, co czyniło ją największym francuskim projektem pancernym tamtego okresu. Czołg miał być wielowieżowy, z dwiema wieżami ustawionymi w przedniej części kadłuba. Główne uzbrojenie stanowiła armata kalibru 90 mm, umieszczona w większej wieży obrotowej. Dodatkowo w mniejszej wieży, która w pierwszych projektach miała być nieobrotowa, przewidziano działo 47 mm SA-35 oraz wiele karabinów maszynowych kalibru 7,5 mm. Jako uzbrojenie pomocnicze napęd miał pochodzić z dwóch silników o łącznej mocy około 1100 koni mechanicznych, co pozwalało szacować prędkość maksymalną w granicach 25 km na godzinę. Pancerz tego pojazdu planowano wykonać z bardzo grubej stali do około 120 mm z przodu, co miało zapewniać ochronę przed ówczesnymi działami przeciwpancernymi. Projekt zakładał obsadę czołgu w liczbie nawet 8 osób.
Ostatecznie projekt ARL Tracteur C został porzucony na rzecz konkurencyjnego projektu FCMF-1, który był bardziej zaawansowany i obiecujący. Do fazy realizacji doszło jedynie do budowy częściowego drewnianego makietowego modelu, który został ukończony w około 40% i później przejęty przez wojska niemieckie po upadku Francji. Miejsce czwarte. Holt 150 ton Field Monitor. Holt 150 ton Field Monitor to projekt superciężkiego opancerzonego pojazdu bojowego opracowany przez Holt Manufacturing Company w USA około od 1916 do 1917 roku, który nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Maszyna miała być niezwykle ciężka. Jej szacowana masa bojowa wynosiła około 150 ton, stąd też jej nazwa. Field Monitor miał mieć szacowaną długość 14 metrów. Główne uzbrojenie pojazdu miały stanowić dwa działa morskie kalibru 152 mm, 6 cali, umieszczone z przodu kadłuba. Dodatkowo przewidziano montaż licznych karabinów maszynowych, aby chronić pojazd przed piechotą wroga. Pojazd miał poruszać się na 4 bardzo dużych kołach o średnicy około 6 metrów, zamiast tradycyjnych gąsienic. Projekt Monitora zakładał napęd przez 2 wysokoprężne silniki parowe, opracowane wspólnie z inżynierami Doble, które miały przekazywać moc na każde z kół. Projekt Holt 150 ton Field Monitor był krytykowany przez amerykańskie dowództwo jako zbyt ciężki, powolny i niepraktyczny na współczesnym polu walki, dlatego ostatecznie nie został przyjęty do służby. Według niektórych źródeł cały projekt został porzucony i dokumentacja trafiła do archiwów, ponieważ nie spełniał oczekiwań bojowych i był trudny w produkcji. Miejsce trzecie. Czołg Mendelejewa. Czołg Mendelejewa był rosyjskim projektem superciężkiego czołgu opracowywanym w latach od 1911 do 1916 za czasów Imperium Rosyjskiego przez inżyniera Wasilija Mendelejewa, syna twórcy układu okresowego. Czołg Mendelejewa był ogromny. Szacowana masa wynosiła około 170 ton, co czyniło go jednym z najcięższych projektów radzieckich w tym okresie. Pojazd miał mieć długość 13 metrów. Kadłub czołgu przypominał wagon kolejowy. Planowane uzbrojenie obejmowało armatę okrętową kalibru 120 mm oraz karabin maszynowy 7,62 mm do ochrony przeciwpiechotnej. Miał być napędzany silnikiem spalinowym o dużej mocy, ale dokładne dane dotyczące jednostki napędowej nie zostały dopracowane. Według projektu pojazd miał być chroniony stalowym pancerzem o grubości od 100 do 150 mm. Załoga czołgu miała liczyć 8 osób, w tym kierowcę działonowych i personel odpowiedzialny za celowanie i komunikację. Projekt miał służyć jako pojazd przełamania umocnień i wzorowany był na doświadczeniach z I wojny światowej, czyli miał pokonywać szerokie okopy i linie forteczne. Ze względu na brak możliwości przewiezienia czołgu na wagonie kolejowym, planowano, że pojazd będzie miał możliwość samodzielnego poruszania się po torach kolejowych. W projekcie znalazło się kilka nowatorskich rozwiązań, jak na przykład pneumatyczne ładowanie armaty, pneumatyczne zawieszenie z możliwością osiadania pojazdu na czas strzelania. Czołg nigdy nie został zbudowany. Projekt pozostał na etapie rysunków i koncepcji, głównie ze względu na trudności techniczne i koszty produkcji. Miejsce drugie. Panzer 8 Maus. Panzer 8 Maus był niemieckim superciężkim czołgiem opracowywanym w latach od 1942 do 1945 przez firmę Krupp i Porsche. Jego masa wynosiła około 188 ton, co czyniło go najcięższym czołgiem kiedykolwiek zbudowanym w historii. Czołg miał długość 10 metrów. Uzbrojenie główne stanowiła armata 128 mm, wspomagana działem 75
9 mm w wieży, umożliwiając jednoczesne niszczenie czołgów i lekkiej piechoty. Czołg był napędzany silnikiem benzynowym Daimler-Benz V2 na 12 o mocy 1200 koni mechanicznych, co przy masie 188 ton dawało maksymalną prędkość około 20 km na godzinę na drodze, a w terenie znacznie wolniejszą. Maus miał gąsienicę o szerokości 1,1 metra, zaprojektowane tak, aby rozłożyć ogromną masę pojazdu i umożliwić przejazd przez niektóre mosty, choć wiele z nich i tak nie wytrzymywało takiego obciążenia. Pancerz czołgu był ekstremalnie gruby, do 240 mm z przodu kadłuba i 220 mm z przodu wieży, chroniąc praktycznie przed wszystkimi alianckimi działami czołgowymi II wojny światowej. Załoga Maus liczyła 6 osób: dowódca, kierowca, działonowy, celowniczy, ładowniczy i radiotelegrafista. Tylko 2 prototypy Maus powstały, a jeden z nich przeszedł krótkie testy w Niemczech, zanim projekt został porzucony z powodu zaawansowania wojny i problemów logistycznych. Maus nigdy nie wziął udziału w walce. Był testowany głównie na poligonach i używany jako demonstrator technologii superciężkiego czołgu. Miejsce pierwsze. Landkreuzer P-1000 Ratte. Landkreuzer P-1000 Ratte był niemieckim projektem superciężkiego czołgu podczas II wojny światowej. Projekt powstał w latach od 1942 do 1943 w zakładach Krupp, a głównym projektantem był Ferdinand Porsche. Masa czołgu miała wynosić około 1000 ton, stąd jego nazwa P-1000 i byłby ponad 5 razy cięższy od czołgu Panzer 8 Maus. Długość pojazdu z wysuniętymi lufami miała wynosić aż 39 metrów, a szerokość około 14 metrów. Planowane uzbrojenie główne obejmowało 2 działa kalibru 280 mm, te same, które były montowane na niemieckich pancernikach typu Scharnhorst, a dodatkowo w kadłubie miały znajdować się 2 działa 128 mm i 7 karabinów maszynowych MGE-34. Napęd przewidywał okrętowe silniki diesla, 2 24-cylindrowe silniki MAN o mocy 8500 koni mechanicznych lub 8 20-cylindrowych silników Daimler-Benz o mocy 2000 koni mechanicznych każdy, aby osiągnąć wymagane 16 000 koni mechanicznych potrzebne do poruszenia pojazdu. Miał poruszać się na 6 gąsienicach z zawrotną prędkością 13 km na godzinę na drodze i 3 km na godzinę w terenie. Po bokach czołgu miały znajdować się po 3 gąsienice o szerokości 1,2 metra. Pancerz kadłuba miał mieć grubość od 200 do 250 mm, a wieży od 150 do 200 mm, co czyniło Rattę praktycznie nietykalnym dla większości dział i czołgów II wojny światowej. Załoga czołgu miała liczyć do 20 osób, w tym kierowców działonowych i oficerów obsługi. Projekt nigdy nie wyszedł poza etap rysunków i modeli koncepcyjnych. Był technicznie nierealny w tamtych czasach. Jedna z tych wież została wyprodukowana przed ostatecznym zarzuceniem projektu, a następnie użyta w baterii dział nabrzeżnych w Norwegii. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.